Trzeba zacząć, że ta konwencja została zrealizowana tutaj, ponieważ FIBA miała problem. Wycofał się organizator kilka miesięcy temu. No i tradycyjnie, ponieważ FIBA ma dobre relacje z Federacją Polski, poprosiła nas w dość krótkim czasie o zorganizowanie tego typu konwencji. Stwierdziliśmy, że jesteśmy zainteresowani organizacją nie tylko imprez, powiedzmy, dotyczących koszykówki zawodowej, ale również imprez związanych z koszykówką dzieci i młodzieży. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że mogliśmy podjąć się tej organizacji. Wydaje mi się, że spotkała się ona z dużym zainteresowaniem trenerów z całej Europy. Z rozmów tutaj moich z trenerami wynika, że była ona zorganizowana bardzo dobrze, zarówno pod kątem takim treściowym, treści wykładów, projekcji, jak i również pod kątem organizacyjnym, formalnym. W związku z tym myślę, że trenerzy się tutaj nie nudzili i po prostu ciekawie spędzili czas. Organizacja tego typu imprezy międzynarodowej to też jest pokazanie całej Europie, władzom FIBA, że jesteśmy dobrymi organizatorami, że koszykówka w naszym kraju żyje, że się rozwija, że mamy ciekawych, dobrych trenerów, ciekawe, dobre projekty. Przypomnę, prelegentami byli nasi bardzo dobrzy, wybitni trenerzy, jeżeli chodzi o koszykówkę dzieci i młodzieży, z sukcesami, z osiągnięciami. Z tego co wiem, spotkało się to z bardzo życzliwym i pozytywnym przyjęciem, jeżeli chodzi o trenerów z innych krajów. Również pan Dariusz Buza, dyrektor Departamentu Sportu Powszechnego Ministerstwa Sportu i Turystyki, zaprezentował politykę ministerstwa w zakresie sportu powszechnego, bo przypomnę, ta konwencja Get Together, ona nie dotyczy tylko koszykówki, ale generalnie otwiera się na zagadnienia szersze, na taką generalnie prowadzenie polityki danego kraju, jeżeli chodzi o sport dzieci i młodzieży. W związku z tym również prelegentem był nasz kolega z siatkówki, pan Zbigniew Krzyżanowski, uznany trener siatkarski, głównie siatkówki żeńskiej, były trener reprezentacji narodowej. Myślę, że podsumowując, te doświadczenia są na tyle dobre, zebraliśmy zasłużone podziękowania i myślę, że dalej będziemy prowadzili tego typu możliwości organizacyjne i je realizowali. FIBA przykłada bardzo dużą wagę do tego typu imprez, nie tylko jeżeli chodzi o koszykówkę seniorską, Mistrzostwa Europy seniorów, seniorek, ale również o różnego rodzaju właśnie tego typu eventy młodzieżowe. Mimo natłoku zajęć, pobytu w Stanach Zjednoczonych, pan prezydent FIBA Europe Turgay Demirel zdołał do nas przylecieć na jeden dzień, jedną dobę, ale myślę, że była to udana wizyta. Zawsze wizyta czy obecność prezydenta podnosi rangę tego typu konferencji. Myślę, że w krótkich słowach pan prezydent przedstawił koncepcję FIBA Europe, przedstawił problemy generalnie koszykówki europejskiej, bo proszę pamiętać, że problemy, które dotyczą naszego kraju, również, jak zorientowałem się po rozmowach, dotyczą czy są podobne w innych krajach. To nie jest tylko tak, że my jesteśmy jakimś tam odrębnym krajem, który ma swoje problemy. Oczywiście mamy swoją specyfikę, ale generalnie koszykówka jako gra zespołowa musi uważać na tą rywalizację, mocną rywalizację ze strony siatkówki, ze strony piłki ręcznej. Te federacje i europejskie, i krajów pracują bardzo mocno, w związku z tym my nie możemy tutaj zostawać w tyle. Myślę, że Turgay Demirel ma olbrzymie doświadczenie, jeżeli chodzi o rynek turecki. Pragnę przypomnieć, że przez ponad 20 lat dzierży stanowisko prezydenta tureckiej federacji. To on rozwinął naprawdę na wysoki poziom koszykówkę turecką, zarówno jeżeli chodzi o dokonania w koszykówce męskiej, jak i w koszykówce żeńskiej. To trzeba wziąć pod uwagę. Dzisiaj Turcja jest liczącym się krajem, jeżeli chodzi o to europejskie PKB koszykówki i to są pomysły oczywiście robione przy dużym wsparciu rządu tureckiego, Turgaya Demirela. W związku z tym mam nadzieję, ta wiedza jest powszechna i mam nadzieję, że Turgay Demirel te doświadczenia, tą wiedzę przeniesie na rynek europejski i to będzie w niedługim czasie zauważalne. Oczywiście jego wizyta wiązała się z tym, że
Rozmawialiśmy tradycyjnie o tym, co się dzieje w polskiej koszykówce. Mamy na to ostatnio więcej czasu. Jesteśmy formalnie kolegami z zarządu FIBA Europe. Przy okazji odwiedziliśmy Stadion Narodowy, spotkaliśmy się z prezesem spółki PL 2012, panem ministrem Tomaszem Półgrabskim. Rozmawialiśmy o możliwości organizowania eventów koszykarskich na Stadionie Narodowym, oczywiście w kontekście tego, co się stało ostatnio na siatkówce. Turgaj Demirel był bardzo zainteresowany, bo o tym jest głośno, organizacją meczu siatkówki, otwarcia w ogóle Mistrzostw Świata. No, był pozytywnie pobudzony informacją, że siatkówka przyciągnęła 60 000 ludzi na stadion. To jest pewnego rodzaju, to robi wrażenie bez dwóch zdań i ja myślę, to też jest pozytywny impuls, bo rozmawialiśmy, jak do tego doszło, jak pracuje Federacja Siatkarska i zresztą w przyszłym roku, jeżeli chodzi o Mistrzostwa Europy, finał odbędzie się w Lille we Francji, też na stadionie. W związku z tym również sekretarz generalny FIBA Europe Kamil Nowak poprosił mnie tutaj o przesłanie i pana prezesa Półgrabskiego o przesłanie no nie tylko zdjęć, ale również projektów, które tutaj na Stadionie Narodowym zostały zrobione, zrealizowane w kontekście tego meczu Polska-Serbia. Być może zostaną one również wykorzystane przez Francuzów, no bo my tutaj jesteśmy liderem i w tym aspekcie, myślę, można pomyśleć o Stadionie Narodowym jako potencjalnym miejscu do wykorzystania koszykówki. No i to, myślę, było z tej perspektywy to było istotne i ważne spotkanie.